Jestem teraz w Pyramiden. To jest opuszczona rosyjska, a w zasadzie radziecka wioska górnicza na północ od Longyear, czyli głównego miasta Svalbardu. W tym momencie to miejsce jest de facto opuszczone. Mieszka tutaj tylko kilkanaście osób. Natomiast możemy zwiedzić pozostałości całego miasteczka, które jest w sumie bardzo nietypowe i które kryje w sobie bardzo wiele tajemnic. To miejsce również jest zagrożone atakami niedźwiedzi polarnych. Nawet dzisiaj widziano w pobliżu miasta niedźwiedzia polarnego, więc żeby poruszać się po tym mieście w ogóle potrzebujemy ochroniarza wyposażonego w strzelbę. Bez niego w ogóle nie możemy się tutaj swobodnie poruszać. Nie możemy odejść od bezpośredniego otoczenia kantyny, która jest centrum towarzyskim miasta. Ta osada górnicza powstała w latach 40. po II wojnie światowej i przez dekady była taką wizytówką Związku Radzieckiego. W latach świetności tej osady mieszkało tutaj 1200 osób i był to dobrze prosperujący punkt. Po upadku Związku Radzieckiego firma, która jest właścicielem tej kopalni do dziś, ona nie tyle zbankrutowała, co po prostu musiała się wycofać z działalności akurat tutaj, bo przestała dostawać dotacje rządowe. No i wycofano całą operację. Wszyscy musieli się ewakuować i zostało właśnie to. Zostało w zasadzie wszystko, co tu leżało. Więc znaleźć jakieś próbki minerałów, ciężarki, stara maszyna do pisania z rosyjską klawiaturą, stosy książek, archiwów, jakieś plany, wykresy. Dzisiaj pozostaje tutaj ruina czegoś, co miało być prawdziwą wizytówką na zachód Związku Radzieckiego. Teraz idziemy przez smutny plac zabaw, właściwy każdej postapokaliptycznej miejscówce na świecie. Przed nami jest budynek nazywany Domem Wariatów. Jest nazywany tak dlatego, że mieszkały tutaj za czasów jakby świetności tego miejsca wszystkie rodziny z dziećmi. Dzieci nie mogły za bardzo bawić się na zewnątrz, więc szalały w środku i hałasowały bardzo. Stąd nazwa. Dzisiaj to miejsce zostało zawłaszczone przez mewy, których są tutaj setki i jest to główne miejsce dla mew w tym mieście i hałasują jeszcze bardziej, założę się, niż niegdysiejsze dzieci. Wypijmy za gostеприимство i za gości. Przed nami jest główna, największa ulica Pyramiden, nazwana może trochę ironicznie, trochę żartobliwie Champs-Élysées. Na jej końcu widzimy budynek gimnastyczny. Po prawej znajduje się basen. Tutaj właśnie pobudowano całą taką infrastrukturę po to, żeby ludzie mieli co robić po ciężkiej pracy w kopalni. Po lewej stronie widzimy budynek szkoły i przedszkola. To było w jednym budynku. Były tutaj tylko 3 jakby poziomy wiekowe, bo pracownicy tutejsi przyjeżdżali na 2-letnie kontrakty, więc nie było potrzeby, żeby dzieci przebywały tutaj dłużej. Jedyne, co dzisiaj pozostało z oryginalnej świetności tego miasta, to trawa, która została tutaj specjalnie zaszczepiona. Tego rodzaju trawska nie ma nigdzie indziej na Spitsbergenie. Specjalnie na te potrzeby przywieziono ziemię z Ukrainy, glebę. No i wygląda ładnie do dzisiaj, trzyma się. Stoję teraz na takich drewnianych konstrukcjach, które łączą całe miasto. Tutaj poprowadzone są cała kanalizacja, wszystkie inne takie rzeczy, ponieważ tutaj nie da się kopać pod ziemią, czy jest to bardzo utrudnione i bardzo kosztowne, ponieważ jest tutaj wieczna zmarzlina, więc na całym Spitsbergenie w zasadzie w ten sposób rozwiązuje się ten problem, prowadząc wszystko nad ziemią. Zeschło. Także jesteśmy w opuszczonym budynku rzeźni, w opuszczonym rosyjskim miasteczku. Jeśli tutaj nie straszy, to chyba nigdzie nie straszy. Just to make the Russians go from here, but I don't think that they will. W tych pomieszczeniach, w tej części tego budynku
biurowego mieściło się biuro KGB lokalnego, o którego istnieniu nie wiedzieli nawet pracujący tutaj górnicy. I znowu widzimy pozostałości wszystkiego dość dobrze zachowane. Jakiś stary magazyn z 89 roku. Tutaj widzimy fajne drzwi konkretnej grubości. Ruski szampan. Ale to się domyślam, że to jeszcze nie jest oryginalne, tylko po prostu ktoś miesiąc temu tutaj pił szampana. Strasznie dużo tutaj różnych autentycznych, dziwnych rzeczy. Na przykład w tej szufladzie możemy znaleźć spalone dokumenty. Nazwa Piramiden wzięła się od góry o charakterystycznym kształcie przypominającym trochę piramidę. Natomiast głównym powodem, dla którego to miasto w ogóle istnieje, jest kopalnia węgla, którą widzimy tam w głębi. Jest ona wysoko nad ziemią, stąd wszystkie te instalacje. Jest to dosyć rzadkie, że kopalnia węgla wymaga dostania się nad ziemię, a nie pod ziemię. Dzisiaj natomiast na szczycie tego szybu, czy jak to nazwać, znajduje się tutejsza kawiarenka internetowa i zarazem jedyne miejsce w całym mieście, w którym znajduje się zasięg komórkowy. W całym mieście nie ma w ogóle zasięgu komórkowego, natomiast jeśli chcemy mieć zasięg albo internet, musimy 1,5 godziny drałować pod górę. Więc to jest dobre miejsce, żeby się oduczyć nawyków internetowych. Jesteśmy teraz jakieś 5 km poza Piramiden i napotkaliśmy w samym środku niczego taką oto chatkę. To w wariancie norweskim nazywa się hytta. Zobaczmy, co jest w środku. To są takie tutejsze domki letniskowe, do których, znaczy letniskowe to głupie określenie, ale okej, tutaj przejdziemy. One generalnie nigdy nie są zamknięte, można sobie w sumie wejść do środka, tutaj nawet nie ma nikt nic przeciwko, byleby nie spać w środku, bo żeby spać w chatce trzeba się jakoś tam zgłosić gdzieś. No i tutaj widzimy butelka Ballantainesa opróżniona, ktoś tutaj był. Jesteśmy w rosyjskiej części Spitsbergenu, więc to jest bardziej dacza niż hytta, ale wygląda chyba tak samo. Przechodzimy sobie paręnaście metrów przez tundrę i zastajemy kibelek. Ktoś sobie zbudował kibelek, żeby mieć komfortowo i nie musieć załatwiać się bezpośrednio na tundrę, więc wykopał sobie chiński dół. Jest dziura w ziemi. No, komfortowo. Dobrze jest używać takiego wychodka w towarzystwie kogoś ze strzelbą albo samemu mieć strzelbę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie niedźwiedź. Zobaczymy teraz jeden z charakterystycznych punktów Piramiden. Jest to domek zbudowany w całości z butelek. Się wydaje, że to jest jakaś, prawda, taka spójna tekstura, ale to są zwykłe, normalne butelki po jakichś browarach, z których ktoś zbudował sobie domek. I nie jest jasna geneza istnienia tego domku. Pachnie to pijackim zakładem. Jakaś miejska legenda tutaj głosi, że po prostu w wyniku jakiejś imprezy postanowiono zutylizować cały spożyty alkohol właśnie w taki sposób. Jak widać, nawet poukładane są we wzory. Ktoś się naprawdę wysilił, żeby to zrobić. Ludzie, którzy tutaj mieszkają na stałe, mają za zadanie utrzymać to miejsce w takim stanie po prostu, żeby się bardziej nie rozleciało. No i głównym jakby ich obszarem działalności jest taka w cudzysłowie turystyka, bo tutaj przyjeżdżają ze 2 statki dziennie z odwiedzającymi, czasem też do portu zawinie jakiś niezapowiedziany statek i go przyjmują, więc turyści tutaj się przewijają przez to miasto, jest to jakaś w miarę popularna miejscówka na Spitsbergenie, jeśli możemy tak powiedzieć w ogóle o turystyce w tej części świata. I są też bardzo mili, bardzo chętnie przyjmują tutaj odwiedzających. Całe miasto sprawia wrażenie takiej opuszczonej scenografii do jakiegoś horroru czy westernu. A tutaj mamy właśnie budynek cały z drewna. Niby banalna sprawa, ale w tundrze nie ma drewna w zasadzie, więc całe to drewno trzeba było albo sprowadzić, albo wyłowić jakieś tam deski driftowe z morza po prostu, które przypłynęły.
Obłożenie drewnem całego budynku, kiedy na wyspie nie ma drewna, jest jak obłożenie go dolarami. To jest bogactwo i dobrobyt Związku Radzieckiego. 2 tygodni w tej okolicy kręci się niedźwiedź polarny, którego widziano tutaj w mieście i w okolicznych bazach naukowych. Jakiś czas temu też dał się we znaki tutejszym Tadżykom, bo ich zaskoczył z odległości jakichś 40 metrów. Nikomu nic się nie stało na szczęście, ale to pokazuje, w jakich warunkach to miasto dzisiaj funkcjonuje. W zasadzie niedźwiedź może być za każdym rogiem, dlatego potrzebujesz strzelby, żeby tutaj chodzić w ogóle. To jest miasto, w którym dosłownie niedźwiedzie polarne chodzą po ulicach. Tutaj znajduje się właśnie budynek basenu. Był to najbardziej wysunięty na północ basen na świecie. To jest taki przykład tutejszego myślenia o rozmaitych rekordach. Jest też fortepian, który jest najbardziej wysuniętym fortepianem na świecie. Właśnie w tym centrum rozrywkowym stojącym tuż za popiersiem Lenina. Parę lat po konstrukcji tego basenu zbudowano gdzieś indziej basen, który był bardziej wysunięty na północ, więc od tego czasu mieszkańcy chwalą się, że jest to najbardziej wysunięty na północ niedziałający basen na świecie. Zawsze coś się znajdzie. Prawie wszystkie budynki Piramiden są w tym momencie opuszczone. Do niektórych można wejść pod przewodnictwem przewodnika, do innych w zasadzie nie można, ale jak się dobrze zakręci, to można. Częściowo też z takiego powodu, że niedźwiedź jest w stanie wejść do jednego z tych budynków i nawet nie wiesz kiedy i jak, ale były takie przypadki, że niedźwiedź odnalazł się nagle wewnątrz. Te skrzynki, które widzimy za każdym oknem, to są lodówki, bo temperatury są tutaj takie, że wystarczy coś wystawić za okno, żeby się nie zepsuło. Widzimy rzędy i rzędy pomieszczeń mieszkalnych ze starymi fototapetami. Trudno stwierdzić, co tutaj się działo. Ten budynek, jak i cała wioska Piramiden miały w Związku Radzieckim renomę takiego luksusowego ośrodka, który w dodatku był otwarty na zachód. Można by go było odwiedzić jako turysta z zachodu, nawet w czasie zimnej wojny, więc według radzieckiej logiki to postawiono tutaj różne takie rzeczy, żeby pokazać zachodniemu światu, że właśnie dobrze się tam powodzi. Dotarliśmy do jedynego działającego hotelu w Piramiden. Jest to hotel działający od relatywnie niedawna, ale został już odwiedzony przez norweską parę królewską. Po wizycie tutaj nazwali Piramiden perłą Svalbardu. No i oczywiście, jako że jest to rosyjskie miasto, to możemy się tutaj napić wódki oraz zjeść drożdżówkę, taką zupełnie podobną do naszych. No to na zdrowie.